Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku będę miała gościa. Chociaż bardziej to ja jestem gościem w domu Lenki. Hejka, Lenka! Super, jesteście! Tak, Lenka razem z tatą prowadzą bardzo popularny kanał na YouTube. I powiem Ci szczerze, że naprawdę podobają mi się Wasze filmy, bo są takie rodzinne i jak człowiek zaczyna je oglądać, to się tak wciąga. I bardzo dobra praca kamery. Powiedz mi, czy Ty wiesz, co my dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj... No? Ty będziesz losowała... Dobra, to ja powiem. Dzisiaj będą youtuberki jako księżniczki Disneya. I Ty będziesz mi pomagała wybierać. Okej. Lenka, słuchaj, będzie to wyglądało tak, że powiesz mi, jakie są 4 takie Twoje ulubione youtuberki i mam tutaj przygotowane takie karteczki, z których będziesz losować, którymi księżniczkami będą. Okej? Okej. No dobra, to powiedz mi właśnie jakąś taką jedną Twoją ulubioną youtuberkę. To jesteś Ty. Okej, dobra, nie przewidziałam tego, ale niech będzie. I tutaj masz te karteczki, specjalnie je okleiłam tej kolorową taśmą, żeby były ładne. Losuj. Okej. I ja będę Pocahontas! Jo! Ja będę jako Pocahontas! Tego się nie spodziewałem. Ja tak samo, nie? Rysunek wykonam w moim nowym szkicowniku i będę go kolorować kredkami Polycolor od Kohinoora. Tą paletę wybrałam sama. Ja. Oba te produkty możecie kupić w sklepie olsikowa.pl i dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy do każdego zamówienia dodajemy gratis. Ok, rysuję siebie jako Pocahontas. Kiedy starasz się rysować w stylu komiksowym, to bardzo łatwo jest utracić podobieństwo, ponieważ upraszczając rysunek pozbywasz się wielu szczegółów, które właśnie sprawiają, że jest człowiek do siebie podobny. Trudno jest to pogodzić, bo albo zachowujesz podobieństwo i uwzględniasz na rysunku wszystkie te zmarszczki, kształt twarzy, jakieś tam drobne elementy, tyle że rysunek wychodzi bardziej realistycznie, albo trzymasz się komiksowego stylu i wtedy musisz się skupić tylko na tych najbardziej charakterystycznych cechach wyglądu. I ja tutaj postawiłam na moje włosy, czyli narysowałam wycieniowane i rozjaśniane na końcach. Wydaje mi się, że to jest teraz takie charakterystyczne dla mnie. Na szyi zamiast standardowego naszyjnika Pocahontas rysuję jego taką lekko zmienioną wersję, ponieważ zawieszką jest małe poroże jelenia. Teraz jak tak myślę o tym, to w sumie nie ma jeleni, które mają aż tak małe poroże, ponieważ młode w ogóle nie mają różków, natomiast już dorosłe osobniki mają je o wiele większe. Więc może na potrzeby tego obrazka wyobraźmy sobie, że istnieją takie jelenie miniaturki i właśnie takie poroże mam tutaj zawieszone na szyi. Motywem przewodnim dzisiejszych filmów są disneyowskie księżniczki, więc żeby obrazki oddawały klimat jak najbardziej zbliżony do tych disneyowskich produkcji, to będę wzorowała się na plakatach, kadrach z filmu albo jakichś tam innych grafikach. Pomysł jest taki. Poza postaci jest wymyślona albo zmodyfikowana, natomiast tło jest przerysowane albo jak najbardziej zbliżone do oryginału. W tym przypadku bazowałam na tej grafice. Strój oczywiście musi być ten sam, w końcu teraz to ja jestem Pocahontas, albo raczej Olsahontas, a tło przerysowane, ale z drobnymi zmianami, bo ja to tak nie lubię tak toczka w toczkę przerysowywać, zawsze wolę coś dodać od siebie. Tak wygląda gotowy obrazek Olsahontas we własnej osobie. Okej, dobra, przechodzimy teraz do następnej osoby. Druga youtuberka jakaś, którą lubisz? Lubię Gram Paulę. Gram Paulę, to wylosuj, kim ona może być. Będzie Arielką, małą syrenką. Oj. Ale fajnie, bo ona ma takie długie włosy, to będzie pasowało do syrenki. Tak, Paula. Paula ma bardzo charakterystyczny uśmiech, ma takie kuleczki jej zieroją, więc oczywiście musiałam to umieścić na obrazku. A bazą do tej pracy będzie następująca grafika.
Wprowadzę tutaj kilka zmian, tam Syrenka będzie miała troszeczkę inną pozę, snopy, światła ustawię, z innej strony zobaczycie, będzie cacy. A jak przemianujemy Gram Paulę? Może mała Pyrenka? Nie, lepiej nie. Paujelka. Parielka. Nie, też nie. Paulenka. Nie, to wszystko mi jakoś nie brzmi. Może wy myślicie, przeróbcie nazwy w ogóle wszystkich tych youtuberek, które się dzisiaj pokażą. Może wam lepiej wyjdzie niż mnie. W każdym razie muszę powiedzieć, że jest to chyba najbardziej czasochłonny odcinek, jaki do tej pory stworzyłam, ponieważ każdy z tych dzisiejszych obrazków rysowałam przez około 8 godzin. Każdy z nich. Ale to pewnie dlatego, że tak bardzo szczegółowo robiłam nie tylko postacie, ale i tło. No i wiecie, już mówiłam to w sumie wiele razy, że jak kolorujecie kredkami, to dobrze jest poświęcić na to więcej czasu i zwrócić uwagę na jak najwięcej szczegółów, bo wtedy obrazek jest najlepszy, tak najlepszy jest efekt. O. Zaletą tego jest fakt, że naprawdę można się przy tym zrelaksować, a dodatkowo nadrobić zaległości w serialach, bo ja zawsze jak rysuję, to sobie włączam jakiś serial w tle i po prostu słucham rysując. Oto Paula jako mała Syrenka. Chyba podobna do siebie, co? Czy nie? Przejdźmy teraz do następnej osoby. Trzecia youtuberka. Kogo? Kogo tam lubisz oglądać jeszcze? A oglądasz może Agnieszkę Grzelak? O właśnie. Agnieszka Grzelak? No dobra, to niech będzie Agnieszka Grzelak, zobaczymy. Kim będzie? Agnieszka będzie Śnieżką! Śnieżka, o rany! Zrobimy jej taki właśnie strój śnieżkowy i tą opaskę, nie? Tą czerwoną. Ale fajnie! W mojej głowie aż zabulgotało, kiedy padło na Śnieżkę. Ja postrzegam Agę jako taką bardzo towarzyską i wesołą osobę i bardzo często jest w towarzystwie swoich kumpli, na przykład Kiśla. Dlatego uznałam, że to będzie idealne rozwiązanie, żeby narysować ją roześmianą w otoczeniu 7 krasnoludków, którzy z wielkim zaangażowaniem słuchają jej zabawnych opowieści. Żeby dobrze oddać klimat disneyowskiej produkcji, wzorowałam się na tej grafice. Tło zmieniłam dosłownie w kilku drobnych miejscach, ale tak to starałam się zachować je jak najbardziej podobne. No i na pierwszym planie siedzi sobie królewna Agnieszka. Śnieżka, Agnieszka, no całkiem nieźle to brzmi. Na tym obrazku znajduje się wiele elementów i każdy z nich był pomalowany co najmniej 2 kredkami. Tak jak już wiele razy mówiłam, łączenie kredek sprawia, że kolor jest bogatszy, pełniejszy. Do cieni używałam brązowej lub fioletowej kredki, a czarnej tylko sporadycznie. To jest coś, na co zwróciła mi uwagę taka jedna youtuberka Czkawka, że kiedy używa się czarnego do cienia, to wtedy efekt jest taki trochę słaby, ponieważ przez to, że nakładamy czarny, to cień staje się szarawy. Ale jak się przyjrzymy, na przykład, nie wiem, dłoni i zlokalizujemy na niej cień, to wtedy zobaczymy, że ten cień ma kolor beżowy, lekko brązowy. I to jest coś, o czym często zapominamy w rysowaniu, a co jest tak naprawdę bardzo oczywiste, że cień ma taki sam kolor jak obiekt, tylko że ciemniejszy. Dlatego przy doborze kredek, jeżeli nie chcecie zgubić koloru przy dodawaniu cienia, to użyjcie kredki w tym samym odcieniu, ale ciemniejszej. A jak chcecie poeksperymentować, to możecie spróbować, nie wiem, robić fioletowy cień na zielonym obiekcie, czy nie wiem, jakichkolwiek innych kolorów popróbować, bo wtedy okazuje się, że rysunek staje się ciekawszy, bo rozwiązania kolorystyczne nie są takie oczywiste, standardowe. Tak wygląda królewna Agnieszka i 7 krasnoludków. Mam ochotę wskoczyć do tego obrazka i pośmiać się razem z nimi. Ale zamiast tego przejdźmy do ostatniej księżniczko youtuberki. I czwarta. Jakiś pomysł na 4. youtuberkę? Kogo tam jeszcze? Dobra, skoro nie możesz wymyślić 4, to ja myślę, że możemy narysować Ciebie. Co Ty na to? Okej, to wylosuj. Jako kto będziesz? O nie, to będzie ekstra.
Jak różyczka, czyli wiesz, śpiąca królewna. Super. Ten obrazek będzie połączeniem dwóch grafik, leżącej, śpiącej królewny z dwóch różnych perspektyw. I ten drugi obrazek będzie mi pomocny przy tworzeniu tła. Teraz jeśli chodzi o przeróbkę nazwy, to będzie dobre. Śpiąca królenka. Ale dobre. Śpiąca królenka. Tak pasuje. W każdym razie pomyślałam, że Lenka na tym obrazku może robić nam psikusa i tylko udawać, że zapadła w sen. Wydaje mi się, że to jest takie typowe dla dzieciaków, że uwielbiają robić psikusy i nie lubią chodzić spać. Tak. Zresztą Lenka jest taką wesołą osobą i myślę, że tak do niej to pasuje, że tak jednym okiem podgląda, czy daliśmy się nabrać na ten jej żarcik. Tak swoją drogą, to na kanale Lenki pojawił się dzisiaj odcinek ze mną, nazywa się 3 kredki challenge i losujemy tam 3 kolory i kolorujemy narysowane przeze mnie obrazki, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak sprawdzają się kredki w rękach 8-latki albo jakie rysunki przygotowałam, to musicie zobaczyć. Kanał nazywa się Hejka tu Lenka. W międzyczasie mamy już gotową śpiącą królenkę. Ta nazwa jest taka dobra. Nie wiem, czy wiesz, ale na końcu każdego z moich odcinków ja pokazuję pracę widzów i proszę, żeby widzowie coś narysowali. Właśnie. Może chciałabyś dać jakąś propozycję, co by mogli narysować z następnego odcinka? Z następnego odcinka, że na przykład jakąś youtuberkę jako tą księżniczkę. Księżniczkę? No dobra, to narysujcie youtuberkę, albo może youtubera jako księcia. Generalnie jako jakąś postać z Disneya i te rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać. No. Wpadajcie na kanał Lenki, zobaczcie jakie fajne rzeczy się tam dzieją. No a my widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Trzymajcie się i pa 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 pa! No need to be cruel. Can't you see there's other people here too? Come on, man. You really are killing the mood. Come on, man. Dude, I'm looking at you.